Robert Monroe. Odcinek 6. Poza ciałem fizycznym. Wielu z Was zastanawia się, jak wygląda świat poza ciałem fizycznym, jak jest zbudowany i w jaki sposób funkcjonuje. W tym odcinku postaram się nakreślić najbliższe Ziemi obszary, które Monroe nazywał słusznie strefą przejściową. Jeżeli macie już pierwsze doświadczenia OB za sobą, będziecie mogli lepiej zrozumieć budowę niefizycznej rzeczywistości. Natomiast osoby, które nie mają jeszcze takich świadomych doświadczeń, będą musiały posłużyć się wyobraźnią. A więc zaczynajmy podróż. Ziemia jest otoczona pierścieniami. Jest ich bardzo wiele, od najbliższych do najdalej oddalonych. Te najbardziej okalające Ziemię są przepełnione mgłą. Jest to szum wiązki M. Im dalej od planety, tym bardziej mgła żednieje, a wiązka M jest najmniej wyczuwalna w ostatnim pierścieniu. Co to jest szum wiązki M? Jest to zbiór, ogrom szumu i dźwięku niekontrolowanych myśli. Im większy szum dźwięku, tym bardziej prymitywna wiązka. Są to myśli, te same, które słyszymy w swoich głowach, jako ludzie czy zwierzęta. Jest ich niezliczona ilość, a przebywanie w obrębie szumu wiązki M, poza ciałem fizycznym, wymaga szczególnego dostrojenia. Ogromne pierścienie, bez wyraźnych granic, połączone pasmami i wiązkami, są przepełnione szumem wiązki M. Jednak nie wszystkie są ze sobą powiązane. Pierścień przy samej planecie jest w pewnej izolacji od innych. Pozostałe przepływają przez bramy stacji wejścia. Największy szum wiązki M panuje na samej planecie i najbliższych jej pierścieniach. Im dalej od planety, tym mniejszy szum. Najmniejszy jest w pierścieniu na samym obrzeżu, cienkim, nikłym pierścieniu na końcu. Wspomniałem, że Monroe nazywa te pierścienie strefą przejściową. Nazwa idealnie pasuje, ponieważ we wszystkich tych pierścieniach znajduje się miliardy istot, które najczęściej powtarzają ludzkie życie. Stacja wejścia natomiast jest miejscem, w którym łączą się wszystkie pierścienie strefy przejściowej, za wyjątkiem tego najbliżej planety. To w stacji wejścia istoty po raz pierwszy decydują się na przeżycie ludzkiego życia. Tu są informowane o konsekwencjach takiej decyzji. Między innymi każda istota dowiaduje się, że pewne aspekty ludzkiego życia mogą spowodować różne szkodliwe efekty. Jeśli straci się nad nimi kontrolę, może dojść do uzależnienia i niepożądanych konsekwencji. Jedyne, co pozostawia się każdej istocie chcącej przeżyć ludzkie życie, to wolna wola i świadomość. Są one wymagane w ziemskim systemie intensywnego uczenia się. Istoty chcące zaznać ludzkiego życia muszą również wyrazić zgodę na wymazanie, na pewien czas, wiadomości zdobytych w okresie poprzedzającym wejście w iluzję czasoprzestrzeni. Istoty czekające na inkarnację w świecie fizycznym Monroe klasyfikuje w następujący sposób. Debiutanci to ci, którzy przybierają ludzką postać po raz pierwszy. Właśnie zaczynają zapominać, kim byli wcześniej. Każdy debiutant zostaje ostrzeżony o konsekwencjach ludzkiego życia, o szkodliwych efektach, nad którymi, jeżeli straci kontrolę, może uzależnić się od ludzkiego życia i powtarzać je w nieskończoność. Wszystkie istoty w procesie nauki bycia człowiekiem spadają kolejno na niższe poziomy świadomości. Upadają w końcu na dno. Większość już tam pozostaje, ale część zaczyna wypracowywać drogę powrotną na wyższe poziomy. Wielokrotni to te istoty, które pamiętają o przebytej drodze, o swoich wcieleniach, doświadczeniach ludzkiego życia,
ale nie pamiętają na tyle, aby wrócić do swojego pierwotnego domu. Odchodzący. Są to istoty, które mają do przeżycia tylko jedno ludzkie wcielenie, po czym odchodzą. Emanują oni niezwykłą siłą witalną, nad którą całkowicie panują. W tej potężnej sile zawierają się wszelkie ludzkie ideały. To wszystko, co ludzkość sobie ceni, co stanowi dla niej wartość. Owe wartości, ideały są wynikiem tego, czego człowiek nauczył się przechodząc przez kolejne ludzkie wcielenia. Odchodzący podczas swojego ostatniego ludzkiego wcielenia nie wybierają roli postaci historycznych, odgrywających jakieś spektrum w ludzkiej historii. Ich ostatnia inkarnacja to wcielenie prostego człowieka. Nazwalibyśmy to mianem życia szarego człowieka. Odchodzący żyją na uboczu, niezauważeni, porozrzucani tu i tam, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Wspomnę jeszcze o wąskiej grupie istot pojawiających się to tu, to tam. Poszukiwacze, bo o nich mowa, to ci, którzy posiadają nadal ciało fizyczne. To wychodzący z ciała, są niestali, zmienni, pojawiają się tam i z powrotem. Jak widzicie, przestrzeń astralna ma do zgłębienia przed nami jeszcze niejedną tajemnicę. Również i wy możecie odkryć każdy aspekt ponadfizycznego świata. Pamiętajcie, wysyłajcie prośbę do waszych ja tam. Niech wam pomogą w tym czy na tamtym świecie.